Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy szpital dla niemieckich elit. My wbijamy do środka, ja i Łukasz bierzemy radio, Kuba oblatuje to wszystko, bo zaraz się ściemni, więc musimy to zrobić przed, nie po urbexie. I spotkamy się wszyscy razem już na miejscu w szpitalu. Tak Chodźcie. jest. Lecimy z koksem. W ogóle też ciekawostką, czytaliśmy artykuł, że tu są czujki ruchu i tak dalej. No nie wygląda to, jakby tu były czujki ruchu. Dobra, łóżko. No. Dobra, historia. Łóżko typowo szpitalne, no ale właśnie chodźmy do środka. W ogóle w zeszłym roku, albo 2 lata temu nagrywaliśmy ten drugi szpital. W zeszłym roku, no dokładnie rok temu. Zjechała mi GoPro na banie. No, równo rok temu nagrywaliśmy szpital ściśle związany z tym szpitalem, czyli szpital Stasi, nie wiem w sumie. Stazji chyba. Znowu mnie skejtują za wymowę. Ale teraz jesteśmy w szpitalu, który jest obok, który jest dla, można powiedzieć, ówczesnych dygnitarzy, najważniejszych ludzi w państwie, w NRD wtedy. I dosłownie jest 250 metrów od drugiego szpitala i nie mogę sobie za Chiny Ludowe przypomnieć, czemu go nie nagraliśmy wtedy. Nie mam pojęcia, ale jest to chyba dosyć dobre miejsce, bo tutaj jeszcze dużo takich artefaktów można zobaczyć. Zobacz, tutaj w ogóle są jarzeniówki, więc trzeba uważać na ten pył, jakieś półki. I sądzę, że im dalej pójdziemy, tym będzie to ciekawsze. Battery bez technik, czy jakieś pomieszczenie techniczne. Może jakiś radio, nie wiem, dobra, pomieszczenie techniczne, nie ma co kaleczyć tego. Rozdzielamy się? No chyba tak, tylko uważaj tu na miejscowych tutaj pijaczków, ewentualnie na ludzi, którzy awantury będą kręcić. No to będziemy ich bić i tyle. Dobra. Wtedy tak. Na początku zagadaliśmy z takimi ludźmi, którzy, no 2 młodymi chłopakami, którzy akurat szli chyba do wyjścia i ogarnęli, że tutaj jest, powiedzieli nam, że spoko, bez problemu, że policji nie ma, ale jest dużo osób w środku, więc no pewnie jako, że dzisiaj jest niedziela, to jeszcze ludzie sobie tutaj siedzą i piją na przykład browary. Dobra, ja tak sobie dalej. odbijam tu jak coś. Dobra. Niemieckie urbexy słyną z tego, że są lepiej zadbane, nie są niszczone i tak dalej. Myślałem, że ten szpital jest w dużo lepszym stanie, że jest lepszy nawet niż ten, w którym byliśmy rok temu, czyli ten Stasi, a to nie jest taki dobry stan. O, tutaj kolejni ludzie sobie właśnie przed chwilą przechodzili, więc ewidentnie bardzo dużo osób go zwiedza. I tak to jakoś dziwnym trafem w tych systemach totalitarnych jest, że wszystkie świnie są równe, ale niektóre są równiejsze. I tak jak wszyscy mają słabą służbę zdrowia, to jakoś dziwnym trafem dygnitarze mają swoje szpitale, mają swoje miejsca, do których mogą chodzić, żeby plebs im nie zawracał głowy i tak dalej. No i dziwnym trafem podczas czasów komunizmu w NRD też taki szpital się znajdował i właśnie po nim tutaj chodzimy. A, jeszcze dziwnym trafem mają lepszą obsługę niż w zwykłym takim szpitalu. Wchodzę do gry, że tak powiem. Tu są kolejne sale, już trochę w gorszym stanie, ale widać, że jeszcze dużo tutaj rzeczy jest. Oczywiście okna powybijane, wiele rzeczy wylądowało już na dole. Można powiedzieć, że szpital był na tyle dobry, że jak tutaj nie było wiele, NRD było niewiele, to właśnie tutaj mogli jeść kuracjusze, różne tam owoce morza, były programy telewizyjne, gdzie nie było nigdzie indziej. No po prostu troszkę jak hotel na wakacjach. O, toaleta. A na każdym urbexie musi być toaleta i żeby nie było, proszę bardzo, męska. Jakieś krzesełka i ktoś sobie pił Jagermeistera w łazience. Niestety te łazienki dalej są w użyciu, z tego co widzę. Na szczęście nie czuję. Dobra, zaczynam chyba od 4. albo 5. piętra i powiem wam, że grubo, że te szyby wind nie są zabezpieczone w żaden sposób. Więc uważajcie, jeżeli byście tutaj trafili. Miejsce popularne i słyszeliśmy też dużo takich legend, że niby są tutaj alarmy, przyjeżdża policja i tak dalej. I właśnie znalazłem basen, więc opowiem wam o tym później. Jeszcze raz historię. Wow, mam basen. W wielu szpitalach kojarzycie baseny swoją drogą.
I to był głęboki basen naprawdę, bo tutaj normalnie były wyskoki, można było wbić do wody. A co ciekawe, dało radę również wejść w takich zwykłych schodach. Ale zobaczcie, jaki to jest gigantyczny basen, jaki to robi mega wrażenie. Jakoś tak baseny na urbexach robią taki klimacik. I jeszcze tutaj można poczuć, jak to jest głęboko, no tak spokojnie ze 2 metry głębokości, ponad 2 metry głębokości, tak żeby dało się wskoczyć. No i dalej jest to, że bez kitu tutaj najprominenci spędzali czas, no źle to zabrzmiało, leczyli się tutaj prominenci, ponieważ rzeczywiście znaleźć basen pośrodku szpitala to jest jednak coś, wow. To skrzydło jest w naprawdę dobrym stanie, powiem wam. Patrząc się w jakim stanie ogólnie jest ten cały szpital, to chodząc tędy, spójrzcie, tutaj są sale operacyjne chyba. Tak by to mogło wyglądać. Tutaj lekarze mogli się przygotować. Zaraz tam pójdę. Tutaj mieli zlew, myli się, wszystko sterylne. Chodzili na taką salę i tutaj mogła być operacja. Dlatego jest ta wielka szyba, żeby chociaż studenci medycyny mogli patrzeć na taką operację i się uczyć. Zobaczcie, jeszcze jest to wygłuszenie. Nie jestem pewny, czy mówię poprawnie. Oczywiście poprawiajcie nas, jeśli mówimy coś źle, ale po prostu tak z doświadczenia w miejscach takich, w których jestem, możliwe, że się nie mylę. A możliwe, że się mylę. I znowu kolejne kilometry korytarzy. Idę do samego końca, bo chcę pójść tam, wejść klatką schodową na górę i zobaczyć, czy nie będzie tam czegoś ciekawszego. No to jest moloch, po prostu przeogromny jest. Tu znowu jakieś sale przeszklone, więc przejdźmy się do jednej z nich. Zobaczmy, co tutaj jest. Spójrzcie się, to też mogły być sale operacyjne. Szkła, tutaj jakieś też okienko. Pokoje. Przejdę się tymi drzwiami, pewnie wyjdę na inny korytarz, który jest tutaj, no właśnie, też tak sądziłem. To jest tak duże i ma tyle przejść, że nie jest ciężko się zgubić. Nierdzewna stal. Tutaj podajniki, znowu pewnie personel mył tutaj ręce. Może był to jakieś takie socjalne pomieszczenie. Może to było. Jeszcze wejdźmy do jednej sali. Lagerraum Rein. Sterlingut. Czyli wysterylizowane, rozumiem, że Sterlingut. To ogólnie nie wiem, co było tam napisane, ale wy na pewno wiecie i mi powiecie. Dzięki czemu potem się dowiemy w komentarzach. No i każdego też, kto ogląda ten film, zachęcam do czytania komentarzy, ewentualnie dawania komentarzy pod tym filmem, bo naprawdę też dużo możemy się od was dowiedzieć i wy sami też możecie się od siebie dużo dowiedzieć. Gdzie my wchodzimy? Station 702. Kuba! Co? Jesteś na górze? No tu jestem. Wejdź do windy podejdź. Ty jesteś nade mną? Chyba pod tobą, wydaje mi się, wiesz? Tak. Musisz spojrzeć w dół. Tak. O, Siema. siemano. To idę do ciebie. Do mnie? No, czekaj. Ale to tutaj masz jakąś klatkę schodową? No, tu zaraz ci pokażę. Unflacht chirurgię, czyli to będzie 4. i 3. piętro, czyli chirurgiczne. To może być ciekawsze na pewno niż te, na którym ja się przed chwilą chociażby znajdowałem. A tutaj już idzie Kuba do mnie. Jo! Jak ty się tam u góry znalazłeś? Tu jest klatka schodowa. I tak od razu tam wbiłeś? No, to tak sobie Zaraz. myślałem, że pewnie od dołu zaczynacie, nie? No. Że tutaj masz rozpiskę tego szpitala i teraz patrzę tak, że na samej górze mamy kinderchirurgię, czyli Aha. dziecięcą chirurgię. To było Station 706, to ja tam byłem. A może tutaj w takim Nie, razie 702 byłem. Unflacht chirurgii. No, dokładnie. No to trzeba pójść chyba na dziecięcą No to jeszcze. dawaj na górę, chodź. No to chodźmy. Natomiast stary, spotkałem tyle osób po drodze. Ja też. Wszyscy mnie zaczepiali, czy to ja latałem dronem, czy mogli Tak? pokazać zdjęcia, jak to wygląda z góry, wiesz. A 99 osób przychodzi tutaj robić puf-puf.
Wszyscy oczy takie, stary. Aha, o to ci chodzi, to jak tak. Max zbierali, Ty, nie? my z Łukaszem jak wchodziliśmy, bo zobaczyliśmy, że od cholery Takich dwóch osób... starszych typów stało, Na co początku nie? No. tak, ale przed nimi takie dzieciaki przechodziły i się pytałem, słuchajcie, czy tutaj można chodzić i tak dalej. I czy znacie historię? On mówi, no mam zły angielski, nie? Mówię, no dobra, ale czy to jak wejdziemy, to policja będzie mogła podjechać? On mówi, że nie, bez problemu, wszyscy mogą chodzić. No. Więc chodzimy. Dostaliśmy od lokalsa pozwolenie. Dobra, ale wrócę do myśli, o której mówiłem zanim znalazłem basen. Skoro ten szpital był taki nowoczesny, to czemu wygląda tak jak wygląda i jest opuszczony? No słuchajcie, dochodzi do zjednoczenia Niemiec, w sensie, no wiecie, Berlin, NRD, RFN łączą się ze sobą. Berlin już dalej jest zjednoczonym miastem. No i już nie powiem jaka spółka, ale przejmuje również te szpitale. I obiecuje, że postawi 2 nowe budynki, postawi nowe szpitale. No wiecie, to jednak kupa czasu, to jednak zdążyły się szpital zdążyć zestarzeć. Postawia 2 nowe budynki i w momencie, kiedy postawi 2 nowe budynki szpitalne, które działają do dzisiaj, szpital Stasi, czy Stasi oraz ten, no po prostu przestały mieć rację bytu. I teraz służą jako poligon doświadczalny dla graficiarzy, nie wiem, urbexowiczów i ludzi, którzy po prostu mają za dużo wolnego czasu. I nie wiem, gdzie mam iść, żeby nie zrobić koła, więc przenieśmy się do chłopaków. Jaki ten szpital jest wysoki? Nie jest wysoki, tylko ma te Pół piętra. takie piętra właśnie małe. To już jest ostatnie. I weszliśmy za wysoko, wiesz? Mówiłem, że tutaj na styku jadę. To Kinder coś tam będzie piętro niżej. Ale możesz tam tak wejść. No możesz. No. Tak jak kiedyś ten szpital, no to co wybijamy? No już, chcę zobaczyć tylko co tutaj jeszcze jest. Dobra. Uwaga. Elektrischer. Coś tam. A, tu jest od tego. Od windy siłowniki. Czyli pod nami teraz tam jest szyb windy. No już trochę rozkradli. Wyprodukowane w ogóle we Włoszech. A tu leżą takie dokumenty z napisem TUV i nie wiem, czy to nie są jakieś kontrole z pozwoleniem na użytkowanie tych właśnie silników, tak? O, to jest chyba hamulec w ogóle. Nie to, tylko to. Tak, są układziny nawet tu w środku. Widzicie? I to hamowało naszą windę po tym bębnie. Tak ciągle gadamy o tym, że tutaj nieopodal jest jakiś drugi szpital, w którym byliśmy, dlatego, bo starałem się go znaleźć, czy może po prostu gołym okiem go znajdę, czy nie, ale naprawdę no parę minut dosłownie stąd jest kolejny szpital, który odwiedziliśmy mniej więcej w tym samym czasie rok temu i się zastanawiamy wszyscy we trzech, czemu jak tam pojechaliśmy, to nie przyjechaliśmy tutaj. No i do teraz nie wiemy, czemu tak się stało, ale to może i dobrze, bo tak to byście mieli przesyt szpitalów, 2 takie w miarę podobne do siebie, a teraz wam możemy to pokazać jako zupełnie inny, oddzielny urbex. Tam na dole ja chodziłem, tam byłem, tutaj spójrzcie, to są chyba pokoje może dla tych ludzi. Pamiętajcie, że ten szpital właśnie był przystosowany nie dla zwykłych ludzi, a dla takich jak premier, ktoś wysoko postawiony, prezydent i wiele innych osób, które podczas leczenia musiały mieć na przykład salę z balkonikiem na ładny widok, a nie jakąś małą salkę dla 50 osób, gdzie nie ma w środku nawet kibla. Albo ja po prostu już takie koło skręciłem. Wejdę głównym wejściem, zobaczymy gdzie mnie doprowadzi. Widocznie ich chyba nigdzie, bo muszę wejść oknem. Tędy podjeżdżały karetki i tutaj musieli pacjentów wozić. A tam była reszta szpitala. Yo! Tam jest przejście? No tam, do tamtego tak. Jakie ładne graffiti, ty. Mistrzostwo. W ogóle byłem chyba na jakiejś pediatrii, bo znalazłem bardzo ładny taki mural z Króla Lwa. Simba, Pumba i wiesz, tam cała rodzinka. Może to jest bardzo ślisko. Przechodząc przez dach wchodzimy na
drugą klatkę schodową, gdzie zejdziemy albo i nie zejdziemy Dziecięcy chirurg. do chirurgii dziecięcej, tak. A nie, jest klatka schodowa. Musimy coś zrobić z tymi radiami, bo one mają za dużą czułość. I cały czas pierdzą. No, gdzieś tam śmiga. To już jest parter, czy to jest dach? To jest jakby dach jeszcze. Parter jest Jeszcze niżej. niżej. A, widzisz. Bo to dlatego ja myślałem, bo wszedłem po schodach i tak byłem na parterze. Jak się wychylisz, to tutaj jest po prostu taki większy podjazd. Więc po prostu tam jest... A, tam jest jakby niżej, tu piętro jest niżej. wyżej. Okay. I dotarliśmy na chirurgię dziecięcą, kolego. Jesteśmy. Łukasza spotkałem. Jest po drugiej stronie tam, gdzie my wchodziliśmy przed chwilą tamtędy. Tak? No, w ogóle też mówię, że dziwnie zaczynam mówić, bo po pierwsze mam już kibel w głowie po tylu dniach nagrywania i zmęczenia, po drugie jestem cały zmarznięty, więc ciężko mi się mówi i na przykład przed chwilą dobra, możemy już chodzić, jak z Podlasia. I nie to, że kogoś obrażam z Podlasia. Nie, w ogóle. Fajny akcent. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście gdzieś na jakimś piętrze coś znajdziemy konkretnego, czy to wszystko wygląda tak jak tutaj. O, tu się coś paliło w ogóle. To jak chyba do tych biedniejszych, bo mieli, widzisz, jeden pokój, drugi pokój i wspólna łazienka. Tam prezydentu premier, albo posłowie. Wanna żeliwna. O, żeliwo. No, stary, tu jeszcze w ogóle były silniki z miedzią. No to jeszcze nie wszystko rozkradzione. Jest coś? Nie, tylko graffiti. Gdzieś tutaj Łukasz miał nas przejść zaraz, ale to najwyżej nas znajdzie. Dziecięca chirurgia, więc jeżeli dobrze liczę, to jest piętro tutaj. Gdzieś tutaj można znaleźć tą chirurgię, jeżeli dobrze myślę. Ustraszyłeś się? Trochę tak, nie spodziewałem się, myślałem, że gdzieś dalej poszliście. No mówiłem, że będzie uciekać. No myślałem, że nie chciało wam się, to poleciliście dalej, nie? Te radia już można wyłączyć. Tak, to ja to się z nimi nie hala. Ty weź trzecie, ja wezmę drugie i spotykamy się przed szpitalem. Dobra, nareszcie się ich pozbyłem, ale ja pewnie nie znajdę, natomiast oni mają szansę znaleźć te miejsca, gdzie były przeprowadzane rzeczywiście operacje, tak? Tam jest klatka schodowa. Moje piętro. No i idę stąd. Zaproponowałem. Punkt jest diagnostik, czyli pewnie ogólna diagnostyka. Nie doczytaliśmy się, ile osób mógł taki szpital w jednym czasie obsługiwać. No podejrzewam, że spokojnie kilkaset, jak nie więcej. Ale a propos kilkaset, to przypomniało mi się, że to jest czas nagrania filmu dla patronów. Ale wspomina też o tym, ponieważ, no bo na naszą grupę wrzucamy relacje z naszych wypraw, co robimy. A wspominam o tym, że gdybyście chcieli dołączyć do naszej grupy patronów, to link macie w opisie. Gorąco Was do tego zachęcamy. Tyle jeszcze pamiętam z niemieckiego. Patient Zimmer, czyli pokój chorych. Weźmy do jednej z takich sal. Dozownik na płyn do dezynfekcji. Tak naprawdę to jest mniejsze, ale pomijając fakt, że na środku leży szafa, która kiedyś stała tutaj, to zobaczcie, to są te takie ze szpitali panele, w których było podpięcie, to nie wiem co to jest, ale to jest wezwanie pielęgniarki. Myślę, że to już też gdzieś w tym panelu był poprowadzony tlen, czy tam, no chyba tlen, tak? Te wszystkie niezbędne podłączenia, że tak powiem, tak? Miałem teraz strasznie taką dziwną akcję, bo wyszedłem z jednego z gabinetów i odwracam się, a tak ktoś tam na końcu korytarza stoi i świeci centralnie we mnie latarką, to nie? Mega, jakoś dzisiaj strasznie tutaj dużo jest ludzi, a jakoś średnio komunikatywnych. Halo? Ty jesteś pode mną? Zobacz. Krew? No właśnie tak wygląda, nie? Drodza chyba, wiesz? Wiem. Ale wygląda to dziwnie. Wiem, właśnie o tym mówię, że z tego pociekło, ale w pierwszej chwili myślałem, że ktoś w łeb Ej, dostał. stary, idę, odwracam się, wychodzę z tego pomieszczenia, odwracam się, a ktoś stoi stary tak przede mną i świeci we mnie lampą. Tak? No ja się pytam kto to, a ten ktoś zawinął, co nie? I się schował. O, może Konrad troluje. No i mi się wydaje, że on teraz będzie chciał nas wystraszyć bez głupi, co nie? A tak, bo jest sam, polatamy i tak dalej. Zawał, śmiesznie. To dawaj go wchodzimy, że policja przyjechała.
On nie ma radia. Musimy go złapać. Będziemy krzyczeć. Słyszysz? Kamerę włączał. On jest pod nami. Tu jest. Nie, tak. Po lewej. Tu jest, tu jest. Tam, tam. Nie, tak pod nami jest. Masz noktowizję? Musi włączyć. Albo nad nami z klatki schodowej. Ja do niego zadzwonię. Tak, słucham? Słuchaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W swoim piętrze to. Czyli jakby na drugim, tak? No, a nie na trzecim, jak ty byłeś na czwartym. A no dobra, ty to weź podejdź do jakiejś klatki schodowej i się spotkajmy, dobra? Dobra. No elo. Wiem, że policja czy co? Znaczy, no nie wiem, kazałem mu podejść do klatki, zapytamy się, czy to był on, co nie? A, bez kitu. No. Znaczy ja zupełnie innym wejściem wchodziłem. jakimś garażem wychodziłem. O, no. I tutaj powinien być gdzieś Kuba, albo już powinien zaraz na mnie czekać. Albo ja na niego będę czekać. Czekam na ciebie! Wiem, widziałem, że chciałeś mnie wystraszyć. Nie, no tutaj się umówiliśmy. Nie, Konrad. No przecież przez telefon mówiłeś, że tutaj czekać mam. Jestem lepszy. I tak właśnie działa kolega. Ja na niego czekam, ten sobie poszedł z innym. Dawaj na dół. Idę. Dobra, słuchaj, bo muszę to teraz wiedzieć, co nie? No. Czy łaziłeś za mną u góry? Ale serio, czy nie? No serio. Bo wiesz, jaką miałem akcję? Śmiejesz się. No nie To ty opowiedz mi, byłeś, co nie? Ale że co? No wychodzę stary z jednego pomieszczenia, ktoś stoi na końcu korytarza, to ty. To ty. Wiedziałem, że to ty. Wiedziałem. I potem łaziłeś za nami, żeby nas wystraszyć, tak? Na nim nie chodziłem. Ale potem jak byliśmy we dwójkę. Nie. Jak? A za mną łaziłeś, żeby mnie wystraszyć? Ja za tobą też nie chodziłem. Wiesz jak ja to zrobiłem? No. Poszedłem swoim piętrem do końca i chciałem wrócić. I już się tak jakoś, nie wiem, coś mi się pomyliło i myślałem, że byłem na piętrze Łukasza, więc szedłem piętro wyżej, znalazłem się na twoim. Pobiegłem jakby do tego głównego wyjścia i stanąłem na środku i patrzę się, ty idziesz. No. I tak nagrywam i patrzę, czy mnie zobaczysz, czy mnie nie zobaczysz. I tak poświeciłem w twoją stronę, ty się odwróciłeś, więc tak dziabnąłem, żebyś nie wiedział, kim jestem. No, Tą no bo latarką. tak nie widziałem I tak nic. poleciałem W i ogóle poszedłem na wyglądało swoje to piętro. stary, jakby było tak, jak wiesz, jakbyś ktoś taki, jakiś taki morderca. No i wyjaśniło się, to Konrad chodził za nami, znaczy Nie się za nami, za za mną, tobą. ale nie chciał mnie wystraszyć, ale trochę chciał. No potem już zagarnąłem, tak. Ocencie sami, czy chciał straszyć, czy nie. Słuchajcie, mega kompleks szpitalny. Dla prominentów niemieckich właśnie odwiedziliśmy. Dajcie znać, czy wam się podobało. A jeśli wam się właśnie podobało, to zostawcie na łapkę do góry, subskrypcję, dzwoneczek, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dziękujemy tym państwu, czyli naszym patronom, że z nami jesteście, bo dzięki wam właśnie możemy jeździć w takie miejsca. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Powiedziałeś słowo jak ja, a ja powiedziałem słowo jak wy. Szary! Magia!